wszystkich w części trzeciej naszego spotkania z okazji Dnia Testera. Bardzo ciekawy temat, zaraz o nim powiem, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy, z kim będziemy o tym dyskutować. Znowu widzimy Remka, znowu widzimy Krzyśka, mamy również teraz też nową twarz Tomasza i byście mogli panowie kilka słów o sobie powiedzieć, dla osób, które może zaczęły od tego odcinka, także kilka słów o sobie, a później przejdziemy do tematu. To może ja zacznę. Cześć, nazywam się Remek, jestem CEO od 8 lat, pełnię rolę test managera. Dodatkowo zajmuję się sprawdzeniami technicznymi, weryfikacjami oraz jednocześnie zarządzam nimi. Jestem też akredytowanym trenerem ISTQB. Cześć, nazywam się Krzysztof Bednarski, w SI niezmiennie od ponad 9 lat i pomiędzy pierwszym a trzecim odcinkiem nic się nie zmieniło. Dalej jestem solution architektem i projektuję i implementuję rozwiązania z zakresu QA dla naszych klientów. Cześć, z tej strony Tomek. Ja w SI jestem od 11 lat z małą przerwą. Również jestem solution architektem. Moim konikiem jest Java i testowanie jakości danych. Tak, to chyba takie rzeczy najważniejsze. Dzięki. Dzięki wielkie. Ja nadal Mateusz Tadla, nadal prowadzący naszą dyskusję i o czym porozmawiamy sobie w tym naszym ostatnim odcinku. Będzie to dyskusja na turbo ważny temat, bo nie za bardzo poczytamy jeszcze o tym gdzieś w odmętach internetu. Niewiele jeszcze osób o tym mówi, bo to jest testowanie AI, czyli coś, z czym tak naprawdę staramy się przetrzeć szlaki. Ja osobiście opowiem, że pływam bardzo po powierzchni i mam nadzieję, że wy tutaj mnie w głębie tego tematu ściągniecie i dużo ciekawych informacji zarówno ja, jak i nasi słuchacze i oglądając się dowiemy. Ale zanim wejdziemy rzeczywiście w to nasze testowanie AI, gdzie jest w tym wszystkim rola testera, pomówmy w ogóle, jaka jest różnica między takim zwykłym algorytmem sprzed 10 lat, od tego, jaka jest różnica w algorytmach opartych na AI. Wydaje mi się, że taką najbardziej oczywistą różnicą i tym, co się będzie gdzieś rysowało ten podział najwyraźniej, jest to, że w algorytmach, kiedy mówimy o takim klasycznym podejściu algorytmicznym, przygotowujemy jakąś ściśle określoną ścieżkę, którą będziemy przetwarzać dane, które wchodzą do naszego systemu. Wiemy dokładnie, że na kroku pierwszym wykonamy operację pierwszą, potem jakiś krok następny, gdzieś na samym końcu mamy wynik działania tego naszego algorytmu i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te wszystkie kroki zdefiniować. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy mówić o AI, to pojawiamy się w sferze, w obszarze problemów, gdzie nie jesteśmy w stanie takiego algorytmu opisać, faktycznie powiedzieć, że to wymaga 5-50 kroków konkretnych bardzo. I zamiast tego tworzymy system, który uczy się, jak rozwiązywać dany problem poprzez to, że my mu pokazujemy bardzo, bardzo dużo przykładów i mamy nadzieję, że na podstawie tych przykładów, które mu pokażemy, na podstawie tego, jaki jest tam zaimplementowany ten mechanizm uczenia tego systemu, że on będzie w stanie zgeneralizować jakby ten problem, który mu przedstawiamy i będzie w stanie następnie rozwiązywać ten problem dla nowych danych, już nie dla tych, na których go uczyliśmy, tylko przychodzą jakieś rzeczywiste dane, i on nam daje odpowiedzi. Więc powiedziałbym, że to jest ta główna różnica. Okej, a jeżeli chodzi o modele, no bo to też dość popularne stwierdzenie, byśmy powiedzmy wytłumaczyć właśnie, czym są modele, może jakieś kilka wymienić i czym one się od siebie różnią? Tak ogólnie modelem nazywamy właśnie ten system, który uczy się na danych i potem rozwiązuje jakiś problem. Jeżeli miałbym jakiś taki wprowadzić gruby podział na dwie części, to powiedziałbym, że mamy świat machine learningu i mamy świat rozwiązań opartych o sieci neuronowe, przy czym w tej chwili najpopularniejszy to jest deep learning. To są bardzo złożone, głębokie sieci neuronowe. I tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, o ten machine learning, tam mamy głównie dwa typy modeli, którymi się posługujemy. Są modele predykcyjne.
te pierwsze, one służą nam do tego, żeby na podstawie danych, które prezentujemy, czyli zestawu jakiegoś danych, przewidzieć nam wartość, czy mamy zestaw danych objaśniających i zmienną objaśnianą. Interesuje nas, żeby na podstawie tych danych wejściowych poznać odpowiedź na jakieś pytanie, przy czym tutaj to jest głównie odpowiedź konkretna, liczbowa. Tu najczęściej mierząc efektywność takiego algorytmu, patrzymy jak bardzo się różni ta przewidywana wartość od tego, co znamy z historii, czyli z faktycznych jakichś pomiarów. Drugi z tych systemów, o których wspomniałem, czyli te metody klasyfikacyjne, służą nam do tego, żeby znowu na podstawie zbioru danych wejściowych odpowiedzieć na pytanie, do jakiej klasy należy ten obiekt, który mu przedstawiamy. Czyli tutaj najprostszym przykładem to byłoby po prostu rozpoznawanie na przykład jakiegoś gatunku rośliny po tym, jak podamy na wejście naszego systemu, jak wygląda kwiat. W sensie w opisie takim bardziej dyskretnym, czyli jak duże są płatki, jakiego są koloru, ile tych płatków jest. I taki system klasyfikacyjny będzie nam w stanie odpowiedzieć na pytanie, co to jest za kwiat. Tutaj jeszcze mógłbym się trochę wtrącić, bo jakby same te klasyfikacyjne systemy, to też jakby istniały wcześniej algorytmy, które można było użyć do samej klasyfikacji. Pamiętam taki projekt zaliczeniowy ze studiów, gdzie musiałem zaimplementować klasyfikator Bayesowski w oparciu o metodę Bayesa, żeby zaklasyfikować pokerową rękę, czyli układ, jakby przyporządkować 5 kart do ich układu w pokerze. No i ten algorytm jakby średnio sobie radził, to tak jakby mówiąc bardzo łagodnie, bo jakby przez to, że nie byliśmy zadowoleni z kolegą z jego skuteczności, no to postanowiliśmy jakby go zchallenge'ować i przez prostotę problemu, no my akurat byliśmy w stanie znaleźć taki algorytm, który to zadanie był w stanie rozwiązać. No ale to tutaj dalej mówimy właśnie jakby typowo o algorytmie, nawet przy klasyfikatorze Bayesa, który ma jakieś określone kroki i jakby jesteśmy w stanie je zidentyfikować, no a nie mówimy o AI. Tak. No, w przypadku właśnie AI to raczej mamy algorytm uczenia tego naszego modelu, bo algorytmu na rozwiązanie problemu nie znamy. Mamy jakiś algorytm, w jaki sposób nasz model będzie się uczył, natomiast to nie jest ten algorytm, który rzeczywiście nam rozwiązuje problem. Problem nam rozwiązuje już wytrenowany model. To wracając jeszcze teraz do tematu, ta druga noga, o której mówiłem, czyli ten deep learning, no to jest to chyba, czym dzisiaj się wszyscy zachwycają. To są głównie systemy generatywne, tak to określmy, czyli duże modele językowe, modele, które generują obrazy, modele, które generują wideo oraz modele segmentacyjne. To też jest bardzo jakby szeroka i bardzo ciekawa dziedzina. Wszystkie pojazdy autonomiczne, czy z bardziej takiego militarnego pola walki, to też śledzenie obiektów na przykład poruszających się gdzieś tam. To wszystko są też zastosowania sztucznej inteligencji w zakresie tych modeli segmentacyjnych. Okej, no ale jak już powiedzmy mówimy też o tworzeniu, trenowaniu tych rozwiązań, tych modeli, no to też wygląda tak, że w sumie niezależnie od tego, o jakim mówimy modelu, no to jednak ten proces tworzenia tego naszego rozwiązania opartego na AI jest jednak dość podobny. I chciałem, żebyśmy tak odpowiedzieli też na pytanie naszym widzom, gdzie w tym procesie jest właśnie rola testera. Jakbyś mógł to, Krzysiek, trochę może rozwinąć. Tak jak wspomniałeś, tworzenie modelu to też jest wytwarzanie w jakiś sposób softu, nie? Czyli możemy to spróbować porównać do takiego tradycyjnego SDLC. I jeśli miałbym tutaj próbować wydzielić jakieś takie fazy życia projektu, takiego, który ma stworzyć model,
to wyróżniłbym w zasadzie takie cztery główne fazy. Pierwsza to będzie przygotowanie danych, druga już jest wybór samego algorytmu i trenowanie modelu, trzecia jego ewaluacja i czwarta no to jest fine-tuning i monitoring. Więc tak naprawdę w 3 fazach z tych 4, czyli pierwsza, trzecia i czwarta, testowanie jest obecne, bo na sam wybór modelu i tutaj jakby jego trenowanie, no to tutaj nie mamy jakby żadnego testowania. Więc jakby we wszystkich tych 3 pozostałych fazach testowanie jest jak najbardziej obecne. No musimy zapewnić w przygotowaniu danych, że te dane raz, że będzie ich wystarczająca ilość, że one będą spójne, że będą kompletne i nie będzie gdzieś tam tych pól brakowało. No bo jeśli dane będą śmieciowe na wejściu, no to na wyjściu też dostaniemy śmieci, jak zapytamy później nasz model. Jeśli chodzi o ewaluację, no to tutaj mamy w zasadzie tak na dobrą sprawę już przygotowane, czy KPI, po których oceniamy ten model. Możemy też jeszcze dodatkowo ocenić wydajność tego modelu, czyli no jakby szeroko rozumiany performance. Jak szybko jest w stanie nam odpowiedzieć i jak dużą liczbę zapytań możemy zrobić jakby naraz jednocześnie do danego modelu, więc oprócz takiego testowania funkcjonalnego mamy też ten performance. Jeśli chodzi o testy funkcjonalne, no to tutaj wiadomo, no jakby zależy nam na tym, żeby sprawdzić, czy ten model jest zgodny z założeniami, czy jakby jak wypada na tle innych modeli, jaka jest jego dokładność, o czym no też pewnie wspomnimy później, jakby jak tym można manipulować. No i na samym końcu mamy fine-tuning i monitoring, gdzie w zasadzie wykorzystujemy no również trochę jakby technik automatycznych plus ten monitoring po to, żeby sprawdzić, czy ten model nam nie driftuje, nie rozjeżdża nam się z założeniami, czy jednak te dane, które oczekiwaliśmy, że będziemy dostawać, jednak różnią się za bardzo od tych, na których model trenowaliśmy, czy które przewidywaliśmy, że będziemy ich używać. No i tutaj jakby prym jednak będzie wiodło testowanie takie eksploracyjne. Okej, no to tak jak Ciebie słucham, no to taką dla mnie naturalną kontynuacją tematu wydaje się temat w takim razie, jakie kompetencje musi mieć tester, żeby w ogóle wejść w ten cały proces i czy one też się różnią w zależności od etapu, no bo tak trochę jak słuchałem, no to tak widzę, że mogą być różne rzeczy od testera wymagane w zależności od tego, na którym etapie tego naszego rozwoju systemu jesteśmy. Tak, i tu masz rację. To zależy od etapu i zależy też od roli w projekcie. Tak? Trochę innych kompetencji będziemy wymagać od testera manualnego, trochę innych od testera automatyzującego. Na tym pierwszym etapie, o którym Krzysiek mówił, gdzie naszym głównym zadaniem jest sprawdzenie jakości danych, to chyba taką rzeczą, którą bym powiedział najważniejszą dla testera manualnego, który by chciał jakby zacząć się zajmować tym tematem, to byłby SQL i nauka procesowania i przetwarzania danych, bo to jest klucz tak naprawdę. Wszystkie systemy te AI-owe są oparte na danych, tak? To sobie jakby możemy powiedzieć, że to jest niezmiennik, niezależnie od tego, o jakim modelu będziemy mówić, wysokiej jakości dane są konieczne. Jeżeli mówimy o testerach automatyzujących, to tu bym mówił o bibliotekach NumPy, Pandas, Pythonowe biblioteki, które też no doskonale by wspierały taką automatyzującego testera w weryfikacji jakości tych danych. Na kolejnych etapach to troszkę się zmienia. Jakby na tym pierwszym etapie to nawet nie trzeba za dużo wiedzieć o samym modelu. Wystarczy, że jesteśmy dobrzy w analizie danych, SQL-u plus tych bibliotekach do automatyzacji. Na następnych etapach to już jednak troszkę musimy wiedzieć więcej o tym, jak działają modele. W tych modelach predykcyjnych, gdzie mówiłem, że często badamy, jak daleko odpowiedź, którą uzyskujemy od modelu, jest od tego, co w historii zanotowaliśmy. Jakby, to też jest w ogóle ciekawy temat, jak to pomówimy o tych danych historycznych. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale skąd te dane mamy? No z reguły właśnie dany klient, dana firma, korporacja zbiera tych danych dużo, jakoś są one preprocesowane,
I musimy je sobie podzielić na podzbiór do nauki naszego modelu i podzbiór potem do testów. Także z tego podzbioru testowego pokazujemy te wartości wejściowe dla naszego modelu, patrzymy, jak bardzo różni się odpowiedź naszego modelu od tego, co już mamy zapisane. Tutaj mierzymy błąd średniokwadratowy. Jeżeli chodzi o te modele klasyfikacyjne, to tu trzeba wiedzieć, czym jest tablica pomyłek i tym, że klasyfikując nawet binarnie tylko, czy coś jest, czy na przykład, nie wiem, po wynikach badań, czy pacjent jest chory, czy zdrowy. Tak? Binarnie, czyli mamy dwie możliwe tylko odpowiedzi w klasyfikacji. To już mamy macierz pomyłek z 4 różnymi możliwymi wariantami. Może powiedzieć, że ktoś jest chory i on faktycznie jest chory. Może powiedzieć, że jest chory, kiedy człowiek jest tak naprawdę zdrowy. No i dla odpowiedzi negatywnych tak samo może być poprawna negatywna i niepoprawna negatywna. Więc mamy już jakby cztery możliwości. To trzeba sobie umieć zanalizować po to, żeby powiedzieć, czy model faktycznie działa poprawnie. Bo jakby taką najprostszą metryką z tych 4 wartości jest dokładność, jest accuracy i ona nam mówi, ile razy na wszystkie próby model odpowiedział poprawnie. To jest, co ciekawe, to jest taka metryka, którą bardzo łatwo manipulować. Wystarczy na przykład pokazać modelowi dane te testowe w zaburzonej proporcji, czyli na przykład ma tylko 10 przypadków, na które powinien odpowiedzieć nie, 90 przypadków, na które powinien odpowiedzieć tak. To nawet gdybyśmy mieli jakiegoś moka, który zawsze odpowiada tak, to nadal byśmy mieli 90% dokładności, prawda? Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i bardzo dokładnie analizować to, jakie dane testowe zostały wybrane, a poza tym nie patrzeć tylko na to accuracy, ale też na inne parametry. Z kolei, jeżeli byśmy przeszli do tych generatywnych modeli, no to tutaj to już wydaje mi się, że dla testerów manualnych to głównie testy eksploracyjne, bo to jest jednak, mamy do czynienia z systemem, który, nazwijmy to, ma jakąś, w jakiś sposób jest kreatywny. Czy to nie jest tak, że dostajemy zawsze jednakową odpowiedź na pytanie, natomiast te odpowiedzi powinny być spójne, więc tutaj ten czynnik ludzki, taka kreatywność podczas testów, to jest coś super ważnego i też trzeba jakby zrozumieć domenę po to, żeby móc te testy eksploracyjne powykonywać. Jeżeli chodzi o modele językowe, to też w tej chwili mamy już narzędzia, które pozwalają częściowo automatyzować nam te testy. Jesteśmy w stanie weryfikować działanie modelu w sposób automatyczny. To jest też bardzo, bardzo ciekawy temat. Tak, na pewno. Jeszcze na pewno do niego też wrócimy, ale też widzę tutaj, jak zaczęła Rymkowi chodzić noga, jak tylko było wspomnienie odnośnie testów manualnych i wiem, że tutaj pewno jakiś asyst rękawa w tym kwestii masz u siebie. Tak, zdecydowanie. To chciałbym nawet się odnieść do tego, co Tomku powiedziałeś, bo swoją drogą bardzo fajnie rozebrałeś modele na czynniki pierwsze, w sensie jak mogłoby być przeprowadzane tam testowanie, bo uważam jednocześnie, że brakuje trochę tej informacji, gdzieś ona jest mało dostępna w danym czasie na internecie, także w ten sposób sobie będziemy tutaj dyskutować i ja, słuchając Was, panowie, wyodrębniłem, zastosowałem pewien podział na mamy techniki testowania i pewien podział sobie tutaj zastosujemy, żeby się do nich odnieść. I pierwszą, jaką bym wyodrębnił, to będzie takie specyficzne techniki testowania. Drugie będą dosyć klasyczne. Spoiler, prawdopodobnie większość już znamy. I trzecia to będzie taka typowo wykorzystana pod AI. I rozpocząłbym dosyć przewrotnie od tego, co może się wydarzyć z modelem. Tak jak wspominałeś w przypadku tego accuracy i w jaki sposób to może się rozjechać, to równie dobrze ktoś może tak naprawdę celowo spróbować uszkodzić model. I to nazywałoby się adversarial attack, czyli kontradyktoryjne testowanie, można by powiedzieć. I tutaj jest to technika zdecydowanie szkodliwa, ale jednocześnie, zależnie od tego, kto z jaką intencją jej używa,
albo może inżynierią wsteczną jakby wyodrębnić, co się dzieje w tym modelu i spróbować go sobie sklonować, na przykład ukraść jakąś wiedzę, albo wręcz móc go odtworzyć białoskrzynkowo, czyli wręcz właśnie od zera jakby zbudować i nazwać, że to jest czyjeś. Także ważne jest, żeby o tym wspominać. W jaki sposób się to wykonuje? Wykonuje się to tak zwanym data poisoning, czyli zatruwaniem danych, czyli wprowadza się dane, które będą jakoś biasować tak naprawdę ten model i jest to znów czynnik szkodliwy, ale myślę, że co warto wspomnieć tutaj, tak żebyśmy sobie pełną narrację zbudowali, to jest fakt, że data poisoning w szczególnych przypadkach może być akurat takim pozytywnym aspektem, bo jednocześnie, kiedy my zatruwamy model, on uodparnia się przed tymi adversarial attacks, czyli przed tym atakowaniem kontradyktoryjnym. Wobec tego możemy w ten ciekawy sposób wzmacniać ten model. To są takie bardzo specyficzne, bardzo głęboko zszedłem w tym momencie. Natomiast słuchajcie, są też techniki klasyczne i tutaj znów Tomku już wspominałeś i ty Krzysiek, ale no chociażby ten zestaw testów opartych na doświadczeniu, czyli mamy nawet zgadywanie błędów, mamy testy eksploracyjne, mamy listy kontrolne i w ten sposób podchodzimy do testowania. Listy kontrolne myślę, że są tutaj też ciekawe do wspomnienia, bo zauważcie, że mamy też już oficjalny dokument, nie mówię o AI Akcie, mamy oficjalny dokument, który określa, jakie AI i dlaczego AI jest trustworthy. Więc mamy całą listę tak naprawdę punktów do spełnienia, dzięki której oszacowujemy, czy model spełnia założenia, czy nie. Także lista kontrolna, coś, co jako testerzy już znamy. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o testy eksploracyjne, testowanie prowadzone w sesjach, po prostu to co jest dobrą praktyką stosowaną w testach manualnych. Konkretne techniki, które też już prawdopodobnie znamy z testowania manualnego, czyli pairwise testing, wspominane przez Krzyśka też, testowanie parami, kiedy dobieramy sobie konkretne warunki i ich kombinacje parami ustawiamy, żeby sprawdzić, czy na pewno pary odpowiednio ze sobą współdziałają. To będzie jakby pierwsza taka technika. Kolejna technika to będzie testowanie AB. Czyli też nawet tutaj, jak słuchałem was, jak opowiadaliście, to już sobie identyfikowałem, o dobra, test AB. Także to pojęcie się uplastycznia, bo z jednej strony możemy testować nowszą wersję modelu z obecnie zrealizowaną wersją modelu i sobie porównywać, czy na pewno te zachowania, które zostały zdefiniowane, są zachowane, czy poziom jakości jest zachowany, ale możemy, tak jak wspomnieliście, model z modelem testować. Bardzo często zresztą, kiedy my chcemy dokonać jakiejś analizy, to używamy do tego modelu właśnie, żeby przetestować model, także mamy tutaj, słuchajcie, testy AB. Myślę, że mogę przejść już do samego meritum i opowiedzieć o jednocześnie najciekawszej technice. Ona może być zarówno zastosowana do machine learningu, jak i do deep learningu, bym powiedział. A byłoby to testowanie metamorficzne. I to jest bardzo ciekawe podejście do tematu, bo ustalamy sobie tak zwany złoty przypadek testowy, czy też mamy jakieś dane, wiemy, że są pewne oczekiwane dane wejściowe, i pewne zachowanie, które ma z nich wyniknąć. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakiś zbiór danych 10, 20, 30, no i oczekiwanym zachowaniem systemu jest to, że będzie wyliczał średnią zawsze. Wobec tego w takim klasycznym testowaniu prawdopodobnie użylibyśmy technik wartości brzegowych, klas równoważności i gdzieś na tym zakończyli. Natomiast w metamorficznym testowaniu challenge'ujemy tak naprawdę ten zbiór i dodajemy, mnożymy, dzielimy i tak naprawdę każdorazowo oczekujemy, że będzie to uśrednianie, tak jak to zostało zaplanowane. I myślę, że jeszcze powinienem powiedzieć coś więcej i jednak bardziej nawiązać trochę do samego AI, do takiego typowego generatywnego AI. I tutaj właśnie będzie warstwa deep learningowa tego metamorficznego testowania. I użyjmy sobie innego przykładu, właśnie takiego deep learningowego. Wyobraźmy sobie, że nasz system ma zidentyfikować z obrazka liczbę 3. Trójeczkę zawsze ma złapać. No i okej, każdorazowo tą liczbę sobie identyfikuje, ale my chcemy
możemy mieć tutaj tak naprawdę różne podejścia. Albo chcemy sprawdzić tą skuteczność tego modelu, albo wręcz wzmacniać tak naprawdę te umiejętności identyfikowania. I tutaj to jest, myślę, ciekawe od strony testingu. Będziemy przesuwać tą trójkę, kręcić we wszystkich wektorach, powiedzmy, kontrastować, coś modyfikować tak naprawdę, żeby ten model za każdym razem mógł się tego nauczyć. No i może się przydarzyć sytuacja, w której taka trójka zostanie wykryta jako 8. No i właśnie jednocześnie jakby problem i rozwiązanie tutaj podałem. Także myślę, żebyśmy się w takich technikach zamknęli. Zauważcie, że to jest coś nowego na rynku, ale już poniekąd jesteśmy w stanie ująć to w jakieś ramy i faktycznie zauważcie, że to jest coś, co dla nas testerów, przynajmniej w części z tego, co opowiadałem, to jest już coś, co znamy. Dzięki wielkie. Jeszcze jakbym tylko jedną rzecz mógł dodać, bo fajny wątek poruszyłeś, Remek, o tym modyfikowaniu danych. To jest też technika wykorzystywana bardzo często na tym etapie uczenia modelu, bo tak jak sobie tam gdzieś mówimy cały czas, tych danych musi być dużo po to, żeby model nauczyć, ale nie wszystkie te dane nie wszystkie dane muszą być jakby gdzieś pozyskane. Część możemy pozyskanych danych już modyfikować, czyli właśnie wprowadzać obroty, zmieniać kontrast po to, żeby uodpornić model, to też o czym Remek wspominał, uodpornić na te przyszłe modyfikacje, na to, co go może spotkać już w świecie rzeczywistym. Okej, no to na pewno turbo dużo informacji do zanotowania teraz mieli testerzy manualni, ale jakbyśmy mieli powiedzieć też o tym, co czy Krzysiek wspominał, czy Tomek, że możemy też znaleźć obszary, gdzie możemy te testy automatyzować. Tak, no to tutaj ja bym się odniósł do testowania tego automatycznego w kontekście tych faz, o których wcześniej powiedziałem, nie? Czyli jakby właśnie mamy różne fazy, różne kompetencje. No i też jakby różne elementy tutaj możemy automatyzować, czyli w tym pierwszym, o którym no już wiele razy wspomnieliśmy, że jakby najważniejszy etap, czyli przygotowanie tych danych testowych. Tutaj jakby no nie wyobrażamy sobie, żeby manualnie przeglądać dziesiątki czy setki tysięcy rekordów po to, żeby sprawdzić, że jednostki się zgadzają, czy że wszystkie pola są wypełnione. Więc jakby tutaj mamy no takie, że tak powiem, klasyczne testowanie zbiorów danych i możemy napisać po prostu jakieś nawet proste czeki, które sprawdzą, że wszystkie dane będą zawierały wszystkie pola. Wtedy odrzucić te, które ich nie zawierają, lub jak Tomek wspomniał właśnie, możemy po prostu je dodać w jakiś sposób, czy też te dane się w jakiś sposób anonimizuje, więc to podlega też procesowi automatyzacji. Jeśli chodzi o te pozostałe fazy, no to też moglibyśmy zastosować podział testowania funkcjonalne i niefunkcjonalne. O performance już trochę wspomnieliśmy, więc jak tylko mamy właśnie jakąkolwiek wersję, no to zazwyczaj jest jakieś API do interakcji, więc mamy klasyczne testy performance'u, które są znane. Jeśli chodzi o funkcjonalne testowanie, no to tutaj jakby no spora część tego, co nawet właśnie powiedział Remek, część tych rzeczy po prostu da się wprost zautomatyzować. No i przy modelach, jeśli chodzi o automatyzację, no to też jakby, jeśli chodzi o same techniki, uprościłbym to tak maksymalnie do takich dwóch obszarów. Pierwsze to by było, powiedzmy, klasyczne porównywanie ze wzorcem i druga, no to wykorzystywanie do skomplikowanych problemów modelu, co trochę właśnie może brzmieć przewrotnie, że jakby używamy modelu do testowania modelu, o czym już Remek wspomniał. Czyli to nie tylko chodziłoby nawet o to, żeby porównać odpowiedzi danego modelu z jego następną wersją, ale wprost użyć modelu do tego, żeby ocenił odpowiedź tego modelu i to jest coś, co on robi najlepiej. Możemy sobie wziąć taki zwykły przykład oceny tłumaczenia. Jeśli będziemy mieli zdanie w języku angielskim, takie nawet zwykłe, Tom has a cat, i tutaj jakby nasza odpowiedź wzorcowa, idąc tą pierwszą metodą, mogłaby być po prostu, że jakby Tom ma kota, czy Tomek ma kota. I jeśli chodzi o jakby
próbę przetłumaczenia, no to może jakby model mógłby przetłumaczyć na polski, że Tomek posiada kota. No i wtedy my już z automatu narażamy się na to, że jakby ta odpowiedź nie jest w 100% identyczna, jakby porównując to znak do znaku czy słowo do słowa, więc musielibyśmy sobie spróbować jakby zbudować jakiś taki leksykon tych wszystkich słów, co nawet dla takiego prostego problemu tłumaczenia jest jakby no nierealne, żeby zbudować jakby słownik synonimów i próbować jakby sprawdzić, czy ta odpowiedź na pewno jest jakby prawidłowa takim klasycznym algorytmem. Więc prosimy model wprost, że jakby tu jest jedna odpowiedź, druga odpowiedź i jakby czy te odpowiedzi są ze sobą spójne, biorąc pod uwagę jakby cały kontekst, na którym on został wytrenowany, więc dlatego jakby używamy tego modelu do oceny i analizy odpowiedzi. No i dodatkowo już istnieją, pomimo tak młodego, że tak powiem, wieku AI, już istnieją frameworki, czy też narzędzia, które zostały odpowiednio jakby napisane w tym celu, po to, żeby właśnie testować AI. Pierwszym takim przykładem będzie Evals od samego OpenAI, który no, umożliwia jakby obie te techniki. Jakby możemy napisać serię tych evalsów, dodatkowo oni udostępniają do jakby różnych zastosowań już gotowe jakby zestawy pytań, plus no, taki moduł, który jakby przeanalizuje to i odpowie nam w postaci metryk, jeśli chodzi o, nie wiem, o dokładność, o kreatywność takiego modelu. No i też jakby pozwala zaprojektować takie testy, które jakby użyją innego modelu do analizy, gdzie my wtedy podajemy to jakby z takiego technicznego punktu widzenia, podajemy serię promptów, jakie działania my oczekujemy od modelu, żeby zrobił w celu analizy odpowiedzi, jakby co konkretnie on miałby sprawdzić i jakby jakie informacje dla nas wyłuskać z tych odpowiedzi. I jeśli jesteśmy przy narzędziach, no to należy tutaj też wspomnieć o platformie Giskard, która ma też taki moduł open source'owy. I Giskard został stworzony no nie tylko do testowania samych deep learningów i LLM-ów, ale też jakby tłumaczą albo chwalą się tym, że jakby poradzi sobie z każdym rodzajem czegoś, co jakby obecnie się nazywa potocznie sztuczną inteligencją, czyli modeli tabularycznych, modeli NLP, czy już naszych wspomnianych nawet w pierwszym temacie RAG-ów. I dla RAG-ów akurat ma bardzo ciekawy feature, czyli dla modeli LLM z tą bazą wiedzy jest w stanie przeskanować bazę wiedzy sam w sobie i wygenerować, jakby zaproponować już przypadki testowe, które później jakby no uruchomi i przedstawi ocenę, czyli jakby ten proces samego takiego testowania już RAG-a można powiedzieć, że no jakby upraszcza i no tak na dobrą sprawę no, dzieli na dwa etapy, nie? Bo mamy ten pierwszy przygotowania danych, no ale też go automatyzuje, nie? Czyli faktycznie to nasze testowanie staje się szybsze i gdzieś tam bardziej efektywne. Tu jak Krzysiek zacząłeś o RAG-ach opowiadać, to myślę jeszcze dwa bardzo ciekawe elementy, które dzisiaj właściwie wszyscy ci duzi gracze, którzy dostarczają nam LLM-y, dodają do tych swoich LLM-ów. Takie dwie bardzo fajne z mojego punktu widzenia. Właściwie wydaje mi się, że najfajniejsze chyba rzeczy, które dodają do LLM-ów, to jest function calling i structured output. Function calling to jest taka funkcja, dzięki której nasz LLM w momencie, kiedy chce zdobyć jakąś informację o świecie zewnętrznym, może skorzystać z metody, którą my dla niego dostarczamy. Piszemy metodę, piszemy opis tej metody w języku naturalnym i dzięki temu, że LLM jest bardzo dobrym narzędziem do analizy języka, on jest w stanie z pytania wywnioskować, której metody powinien użyć. No i tutaj się jakby wszystkie techniki testowania już pojawiają takie, jak stosujemy przy klasycznym programowaniu, więc od unit testów po jakieś testy integracyjne, tak? I tutaj no, bardzo duże pole dla automatyków. Podobnie jest ze structured output, bo to jest z kolei funkcjonalność, która pozwala użytkownikowi takiego LLM-a zmusić go do tego, żeby odpowiedź była przygotowana w określonej strukturze, na przykład w JSON-ie o bardzo konkretnie określonym schemacie. Możemy mu tylko powiedzieć, że chcemy, żeby to był JSON, ale on sobie wtedy wymyśli
jak nazwać pola, w jakiej kolejności je pokazać, jak to sobie pozagnieżdżać. Natomiast możemy też mu podać przykład albo kilka przykładów, powiedzieć, że chcemy, żeby odpowiedzi wyglądały dokładnie tak. No i tutaj znowu testy integracyjne, bo to może być używane do tego, żeby rozmawiać z jakimś zewnętrznym API, więc możemy się na to jakby albo mokować to API, no jakby techniki tutaj ze zakresu automatyzacji musimy dobrać jakby do problemu, który chcemy rozwiązać, no ale też ewidentnie jest i będzie co robić dla automatyków. No dlaczego też mówimy o samym function calling, bo jakby function calling może też służyć do zabezpieczenia modelu samego w sobie. Nie wiem, czy pamiętacie, jakby w zeszłym roku był takie zdarzenie, taki event w Centrum Nauki Kopernik. Jeden z odwiedzających poprosił model o wyrecytowanie liczby pi. I model zaczął recytować, po czym recytował, aż jakby trzeba było go po prostu jakby wyłączyć i zresetować. No i tutaj jakby właśnie function calling służy nawet do takiego zabezpieczenia, że jakby na następne pytanie, na drugi dzień już jak model został uruchomiony, już był, że tak powiem, bogatszy o tą funkcję. No i w tym momencie już się nie dało jakby tego w ten sposób zrobić, bo odpowiedział w przygotowany wcześniej sposób właśnie za pomocą function callingu. No w sumie można powiedzieć, że w taką poniekąd pułapkę wpadł i mi się wydaje, że to też jest rzecz, którą by warto było poruszyć, bo właśnie jakie mamy pułapki, jeżeli chodzi o automatyzację, takie testy manualne, jakby na co zwrócić uwagę, czy wszystko da się zautomatyzować, jak to według Was wygląda? To pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym identyfikował takie dwa główne problemy, które też zauważyłem podczas chociażby samej nauki i byłyby to outliers, czyli wszelkie dane odstępujące, to się dosyć niewdzięcznie tłumaczy na nasze, i biasy, czyli wszelkie uprzedzenia. Biasy sam z siebie kojarzę, bo w zasadzie mamy uprzedzenia poznawcze. Ja sam jak prowadzę gdzieś tam zajęcia z teorii testerskiej, to często mówię o psychologii testowania, o biasach wszelakich. Jakoś łatwiej było mi w to wejść głową, ale tak, żeby wrócić i powiedzieć chwilę o tych outlierach. W zasadzie te dane odstające możemy zarówno identyfikować, żeby starać się, żeby nigdy nie wystąpiły, a wręcz w zasadzie ich tak z jednej strony identyfikujemy, a z drugiej strony staramy się, żeby one nam nie przeniknęły. Jakby jedną z kluczowych tutaj rzeczy, o których trzeba pamiętać, jest to, żeby w zasadzie nie podpowiadać tak naprawdę nawet temu modelowi, które to będą te outlierowe wartości, nazwijmy to. Ale też nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł w trochę zbyt dużą szczegółowość, bo mnie kusi tutaj, żeby powiedzieć, bo tak od strony testerskiej, bo okej, jakby opowiedziałem Wam o pewnej koncepcji, ale teraz jak do tego podejść w ogóle? To co zwróciło moją uwagę i co mi się spodobało, jakoś łatwiej mi było się zahaczyć w tym problemie, to jest użycie jednego z modeli do przetestowania naszego modelu. A ten model nazywa się Isolation Forest i są to drzewa izolacji. Polega to na tym, że tak naprawdę dobieramy sobie, identyfikujemy pewne wartości, szukamy jej pary, więc budujemy już pierwsze takie gałązki naszego drzewa i idziemy w głąb, aż tam się buduje pewne takie drzewo zależności i w tym momencie bardzo ewidentnie widać odstające, tak od strony bardzo technicznej teraz to opowiedziałem, ale jakby jednoznacznie widać, które są outlierami. Myślę, że tutaj akurat Tomek był jakimś takim ciekawszym przykładem, mniej nerdowskim poleciał, żeby o tym opowiedzieć. Ale tak, panowie, tak bym zapytał, jakieś problemy wy byście też zauważali, które was zainteresowały? To, co jeszcze wpada tak mi do głowy od razu, to w tych machine learningowych rozwiązaniach, gdzie mamy te modele predykcyjne, tam bardzo często możemy zauważyć albo niedopasowanie modelu lub zbyt dokładne dopasowanie modelu. To jest underfitting i overfitting. Underfitting to jest problem, kiedy badamy jakieś zjawisko, którego reprezentacja jest bardziej złożona niż liniowa. Tak? Czyli mamy do czynienia z jakąś krzywą, próbujemy tą krzywą sobie zaproksymować, ucząc nasz model. No i
w momencie, kiedy jakby nasz model ma zbyt mało parametrów, nie jesteśmy w stanie dopasować się do tej krzywej. Jesteśmy tylko w stanie zminimalizować błąd, jaki ten nasz model popełnia, przy czym no, jakby to zminimalizowanie w żaden sposób nam nie gwarantuje tego, że to będzie nam model dawał poprawne odpowiedzi. To tylko mówi nam o tym, że przy tym stopniu złożoności modelu to jest najlepszy wynik, jaki jesteśmy w stanie uzyskać, co wcale się nie musi przekładać na to, że jest to wynik, którego oczekiwaliśmy sobie zaczynając nasz projekt, tak? Bo musimy mieć w ogóle jakieś założenia na samym początku. Musimy sobie powiedzieć, że chcemy mieć pewien poziom dokładności, tak? Bez tego trochę, ja bym powiedział, że to jest ryzykowne zaczynanie projektów AI-owych bez zdefiniowania bardzo konkretnych wymagań, do których na końcu będziemy dążyć, do tego, żeby określoną dokładność spełnić. Bo to, może, nie wiem, czy schodzić jeszcze trochę tak jakby w bok od tego pytania, ale czasami wystarczy, że model rozwiązuje tylko 5% przypadków poprawnie po to, żebyśmy już mieli jakieś korzyści finansowe z działania tego modelu. A czasami nie wystarczy 99%. Dlatego mówię, że jakby musimy to sobie powiedzieć na samym początku, bo jakby idąc do kogoś i mówiąc, że mamy 5% poprawnych odpowiedzi, to może być dobrze, a może być bardzo źle. Tylko po prostu miejmy to na początku zdefiniowane. Jeżeli chodzi o ten overfitting, to jest problem, kiedy mamy zbiór tych danych historycznych, no i zawsze dane są w jakiś sposób zaburzone. Czy to przez pomiar, czy to przez to, że po prostu mają jakiś tam swój rozkład te dane. I nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której mamy model na tyle skomplikowany, że on spróbuje nam przeprowadzić tą aproksymowaną krzywą przez wszystkie punkty nasze pomiarowe. Bo to nam zależy na tym, żeby model zgeneralizował ten problem, żeby on był w stanie poprawnie odpowiadać z niewielkim błędem na każde nasze pytanie, na każdą wartość. Natomiast w momencie, kiedy on się uczy bardzo dokładnie każdego punktu pomiarowego, to on jest dobry w odpowiadaniu na te rzeczy, na te specyficzne tylko problemy, a przestaje odpowiadać poprawnie. Czyli biasuje się. No troszkę tak, można tak powiedzieć. Co ciekawe, też takie morfowanie tych wartości może nam bardzo łatwo wskazać, że mamy overfitting, bo my się spodziewamy jakby pewnej ciągłości i takiej płynności tej aproksymacji. A jeżeli niewiele się odsuwamy od znanej wartości, a odpowiedź naszego modelu różni się dużo, to znaczy, że gdzieś próbuje przeskoczyć na w pobliżu jakiejś innej wartości, której się nauczył, a nie generalizuje tego problemu. Tak, to bym powiedział o tym. No powiem wam, panowie, że mam wrażenie, że pewnie słuchacze tak samo, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak się zastanawiałem na początku, czy zejdziemy w głębię tematu, to nawet nie podejrzewam, że uda nam się zrobić to aż tak dobrze. I powiem wam, że pierwszą rzeczą, co zrobię po powrocie do domu, to odpalę ponownie ten odcinek debaty z notatnikiem, prędkość razy pół i sobie wszystko zanotuję, bo to naprawdę jest ogromna kopalnia wiedzy, za którą w moim imieniu i imieniu osób, które nas oglądają i słuchają, chciałem po prostu podziękować. I chyba mi się wydaje, że możemy na dzisiaj zamknąć już ten nasz ostatni odcinek. Dzięki wielkie za uczestnictwo. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia za rok. Dzięki. Dzięki. Cześć.